Bardzo chciałem podziękować burmistrzowi i Wam, mieszkańcom i wszystkim, którzy się zaangażowali, miastu Jasło, że zaangażowało się tak mocno w promocję, bo nawet ja jadąc samochodem tutaj do ratusza widziałem plakaty, że były na mieście i wiem, że też pewnie wspieraliście mnie jako swojego krajana. Jest mi ogromnie miło, dlatego że zdobyliśmy naprawdę miażdżącą ilość głosów w tych preselekcjach. Jestem dumny i mam nadzieję, że Wy również, że będę mógł Was reprezentować na konkursie Eurowizji, który odbędzie się pierwszy półfinał, a z tego co wiemy jestem chyba w drugim, 12 maja. Jeśli ktoś ma do mnie jakieś pytania, to proszę zadawać, ja odpowiem na każde z pytań po prostu. Może na początek poprosimy o te pierwsze refleksje już po ogłoszeniu werdyktu preselekcji, dobrze? O przeżyciach, o tych wrażeniach, które temu towarzyszą. Znaczy, generalnie konkurs, te preselekcje to były chyba najważniejsze preselekcje, jakie miały miejsce w historii polskiej piosenki i preselekcji do Eurowizji. No, konkurencja była niezwykła. Może teraz już uwierzyłem, bo są już poczynione takie działania, że trudno nie uwierzyć, aczkolwiek na samym początku, kiedy usłyszałem werdykt, było to dla mnie niezwykle szokujące, dlatego że pomimo tego, że zgłaszając się liczyłem i jak pewnie każdy artysta liczył na to, że może wygrać, tak jednak ciężko sobie wyobrazić fakt, że wygrywa się z takimi osobami jak Margaret czy Edyta Górniak, które są tak naprawdę topowymi nazwiskami w chwili obecnej. I co dalej? Jest ogłoszenie tego werdyktu, wszyscy stoicie na tej scenie i wreszcie dochodzi do artysty, że to on wygrał właśnie. No to było wielkie podekscytowanie. To był dziwny dzień, dlatego że to był chyba najbardziej, nie wiem jak to można określić, ale najbardziej spokojny dzień w dotychczasowych moich zmaganiach, takich scenicznych, że ja czułem wsparcie swoich przyjaciół, przyszło mnóstwo ludzi, fanów, którzy mnie wspierali, mieli jakieś pikiety, serduszka i jakieś hasła, krzyczeli. Wszyscy bili brawo, to był naprawdę niezwykły moment i to spowodowało też taki wewnętrzny spokój, który pozwolił mi dobrze wykonać numer, który prezentowałem i miałem do kogo go zaśpiewać. To było też niesamowite i wiedziałem, że mam też wsparcie swojej rodziny i wielu przyjaciół, którzy pojawili się później i zrobiliśmy sobie oczywiście wspólne zdjęcie. Emocje chyba do dnia dzisiejszego niektórym nie opadły i ja też jestem cały rozemocjonowany, jednak z racji tego, że czeka mnie ogrom pracy. Już dzisiaj mój menadżer był po prostu w telewizji polskiej, by załatwiać formalności, których, uwierzcie mi, jest ogrom. Trzeba już zaplanować, co się będzie robiło, jakie kroki trzeba poczynić, jakie będą wizuale i tak dalej. To naprawdę jest 2 miesiące wielkiej pracy, nie tylko medialnej, ale też takiej fizycznej. I dlaczego właśnie ta piosenka? Dlaczego ta piosenka została wybrana na Eurowizję? To był w zasadzie wybór nie tylko mój, ale przede wszystkim fanów. Dlatego, że piosenka, która miała wziąć udział w konkursie Eurowizji, była na samym początku piosenką zupełnie inną, do której został nagrany teledysk, nosiła tytuł Such as Life. Dodajmy, że są to utwory z płyty, do której Jasło jako miasto też się jakby zaangażowało. Zresztą logo naszego miasta jest na tej płycie, kiedy się ją otworzy. Więc tym bardziej mi miło, że mogę nasze miasto promować, bo to jest niesamowite i nasz region podkarpacki. I straciłem wątek. Dlaczego właśnie ta piosenka? Dlaczego ta piosenka?
Razem z managementem postanowiliśmy zrobić po prostu ankietę. Mimo tego, że wybraliśmy już teoretycznie piosenkę na Eurowizję, na tę preselekcję i była to piosenka Such as Life, to stwierdziliśmy, że jeden z numerów jest idealnie wpisany gdzieś tam w konkurs Eurowizji. I postanowiliśmy zrobić ankietę w internecie, która odbiła się ogromnym echem, bo zagłosowało tam kilka tysięcy ludzi i jednomyślnie oddali tak naprawdę głos na Color of Your Life. W związku z tym wzięliśmy to mocno pod uwagę, dlatego też, że nie tylko ja jako wykonawca, ale też ludzie, którzy ze mną są, czuli, że w tej piosence jest potencjał właśnie do tego konkursu. I postanowiliśmy zmienić propozycję i wystawić Color of Your Life, które no, na całe szczęście zwyciężyło. A co będzie podczas festiwalu Eurowizji? Ta piosenka, jakie ma szanse? Na samym początku oczywiście bookmacherzy, kiedy dowiedzieli się, że jedna z artystek nie wygrała tego festiwalu, obstawili moją pozycję na poprzeczce 20, czyli miałem pozycję, która rzekomo spadła z pozycji pierwszej na pozycję 20. Dzisiaj jesteśmy na pozycji 5. Więc tak jak obstawy bookmacherskie były nic nieznaczące, tak nic nieznaczące są werdykty, które gdzieś tam słyszymy. Wszystko weryfikuje się w rzeczywistości i tym, kiedy przekazujemy prawdziwe emocje. Udało mi się zdobyć serca widzów i to jest dla mnie najważniejsze, kiedy czytając fora internetowe, to po pierwsze widzę, że 90% ludzi jest szczęśliwa z wyboru, czyli dla mnie jako artysty, który będzie reprezentował Polskę, jest to bardzo miłe doświadczenie, bardzo duże uznanie, ale też najważniejsze jest dla mnie to, że w komentarzach pojawiają się takie jak na przykład, że miałem innego faworyta, ale kiedy usłyszałem Twoje wykonanie, zmieniłem zdanie i zagłosowałem na Ciebie. A to świadczy o tym, że jednak zdobyłem serca publiki i to jest dla mnie najważniejsze i to jest największe wyróżnienie i największa nagroda. Natomiast przegrani zachowują się różnie. Przegrani zachowują się różnie, ale nie, wydaje mi się, że to nie wymaga komentarza. Po prostu z jednej strony to rozumiem, a z drugiej strony jest mi po prostu przykro. Czy w jakiś sposób zmienisz, udoskonalisz wykonanie tej piosenki? Na pewno wiem, że na preselekcjach po tygodniowej chorobie nie wykonałem tego tak, jak bym chciał, chociaż ludzie na szczęście o tym nie wiedzieli, to raz, a dwa, nie dałem im poznać tego, że byłem chory, więc no, będę starał się przede wszystkim dbać o swoje zdrowie, bo to jest w wykonie najważniejsze, żeby jednak być w dobrej formie. Piosenki nie zmienimy. I na pewno udoskonalone będą wizuale i to, co będzie się działo na scenie, chociaż uważam, że jednym z głównych atutów tego wykonu było to, że był to wykon statyczny, że wszystko skupiało się na oczach i wszystko skupiało się na mojej energii, która była prawdziwa i którą po prostu postanowiłem przesłać do widzów. I właśnie to było najlepsze, że to było takie wykonanie statyczne, dlatego że wszyscy, podejrzewam, przed telewizorami to jasne, także na widowni musieli się skoncentrować bardzo Dokładnie. Na tym, co robisz, bo wszyscy byli skoncentrowani na piosence, a nie na gestach, na ruchach. Tak, znaczy to też nie wynikało z tego, że ktoś mi wcześniej, nie wiem, zmusił do tego, że nie, jednak za dużo gestykulacji. Ja jakby podczas tej swojej przerwy i podczas wykonywania tego numeru i wracania powoli do takich łask medialnych, bo przypomnijmy też, że wygrałem festiwal w Opolu w zeszłym roku. W związku z tym ta kariera powoli nabiera kolejnej fazy rozpędu
I jest to dla mnie o tyle miłe, że widz po pierwsze o mnie nie zapomniał, po drugie nadal mam rzeszę fanów, która teraz znacznie bardziej się powiększyła, to raz, ale dla mnie najważniejsze jest to, że ludzie, którzy zawsze przy mnie byli, nigdy nie zrezygnowali z mojej postaci i z mojej muzyki i po prostu z szacunku do mojej osoby. I to jest najważniejsze i to jest wielki wyraz i z tego miejsca ludziom, którzy są z tego regionu, z Podkarpacia, czy z Jasła, czy z okolicznych miejscowości, bardzo dziękuję. Jeśli są zagorzali fani, a wiem, że są, bo bardzo często mam grupę, która przyjeżdża specjalnie z Jasła i okolic na wszystkie moje koncerty, więc bardzo im dziękuję za wsparcie, bo wiem, że bardzo długo musieli walczyć o to, żeby moja muzyka dla innych została zrozumiana, a oni wierzyli w nią od samego początku. Także jest mi ogromnie miło, że mogę mieć tak oddanych fanów. A czym była spowodowana ta przerwa kilkuletnia? Przerwa kilkuletnia była spowodowana przez wiele czynników. Po pierwsze, potrzebowałem wewnętrznego wyciszenia, po drugie, skupiłem się na podróżach i na inspirowaniu siebie, a po trzecie też wynikało to z działań zmiany wytwórni też, tak? I to proces jakby zmiany wydawcy płyty i tego wszystkiego trwał bardzo długo, a w tym okresie nie można wydawać materiału muzycznego. Od początku Twojej kariery zmieniłeś bardzo radykalnie, można powiedzieć, swój wizerunek i chyba to akurat widzom bardzo przypadło do gustu. Myślę, że widzom zmiany? to pasuje. Ja absolutnie zmieniłem ten wizerunek nie z potrzeb absolutnie marketingowych, a z potrzeby wewnętrznej. A nie mam 20 lat, a mam 25, więc siłą rzeczy człowiek się zmienia po prostu. Michał,